trzecim dniu wycieczki po Podlasiu ruszamy najpierw do Bielska Podlaskiego, oddalonego od Supraśla o 60 km. Na trasie leży malownicza wieś Wojszki, kwintesencja Podlasia. To dawna wieś królewska królowej Bony, efekt jej reformy, zwanej pomiarą włóczną, o której wspominałem w Trześniance. Jest to typowa dla Podlasia ulicówka, w której domy zwrócone są do drogi szczytami, a szczyty zdobione drewnianymi wyżenankami. Wojny, które w XVII i XVIII wieku dotknęły Rzeczypospolitą, zdziesiątkowały mieszkańców tej wsi. Przetaczały się przez nią wojska saskie, litewskie, moskiewskie, szwedzkie i ponownie moskiewskie. Do tego doszły epidemie. W drugiej połowie XVIII wieku wieś znalazła się na wielkim gościńcu litewskim łączącym Warszawę z Wilnem. Powstała tu stacja pocztowa, karczma i browar. Gdy wielki gościniec litewski stracił swoje znaczenie, Wojszki ponownie podupadły. W 1915 roku prawosławna ludność wsi udała się na bieżeństwo. Dziś jest to spokojna, urocza wieś, w której mieszka mniejszość białoruska. Wojszki nie są włączone do szlaku otwartych okiennic. Przez wieś przebiega natomiast podlaski szlak kulturowy Drzewo i Sakrum, stworzony z myślą o pokazaniu piękna drewnianej architektury tego regionu. Do Bielska Podlaskiego pozostało 10 km. Wjeżdżamy na most na rzece Narwi. Jest to dwuprzęsłowy fragment mostu z Wordonu, obecnie dzielnicy Bydgoszczy. Z 11 przęseł tego uszkodzonego w czasie wojny mostu 2 trafiły na Podlasie. Uważa się, że w tym miejscu, w którym Narew płynie ze wschodu na zachód, można zobaczyć i sfotografować wspaniałe zachody słońca. Wjechaliśmy w granicę Bielska Podlaskiego, dawnego miasta królewskiego korony Królestwa Polskiego. Miasto położone jest nad rzeką Białą, stąd jego nazwa. Pierwsza wzmianka o Bielsku Podlaskim znajduje się w letopisie halicko-wołyńskim z 1253 roku. W 1273 roku gród zajął książę litewski Trojden, a około 1323 roku książę Wiedymin. W XV i XVI wieku miasto przechodziło z rąk do rąk, a w 1513 roku zostało stolicą utworzonego województwa podlaskiego. W 1564 roku zebrał się w Bielsku Sejm Walny Wielkiego Księstwa Litewskiego, jednak z powodu pożaru drewnianego zamku został przeniesiony do Lublina, w którym zawarto Unię Lubelską. Na mocy Unii Lubelskiej w 1569 roku Bielsk włączono do korony polskiej. Przejeżdżamy obok zespołu klasztoru i kościoła karmelitów poświęconemu Matce Bożej z Góry Karmel. Ufundował go Adam Kazanowski, wojewoda bielski w 1641 roku. W skład zespołu wchodzi klasztor karmelitów czewiczkowych oraz późnobarokowy kościół Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel z tego samego roku. Kościół jest obecnie świątynią parafialną, a budynek klasztorny, w którym mieściła się poczta i szkoła muzyczna, przekazano w 1992 roku parafii. Miasto było kilkakrotnie niszczone, ale zawsze się odradzało. Od 1776 roku do 1807 roku Bielsk znajdował się w zaborze pruskim, a po pokoju w Tylży w 1807 roku został włączony do zaboru rosyjskiego. Miasto zostało wyzwolone 30 lipca 1944 roku.
Wjeżdżamy na rynek z ratuszem, skąd rozpoczniemy krótki spacer po mieście. Na rynku stoi budynek, w którym kręcono sceny ze sklepu panny Marysi Wilczurównej w filmie Znachor. Pierwsze zwiedzanie zaczynamy od Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Mikołaja. Budowę murowanego kościoła w miejscu drewnianego, który kilka razy płonął, sfinansowała Izabela Branicka z Poniatowskich, ostatnia żona Jana Klemensa Branickiego, hetmana wielkiego koronnego. Neoklasycystyczny kościół zaprojektował Szymon Cuk, architekt pochodzący z Niemiec. Ukończono go w 1784 roku i konsekrowano w 1796 roku. Świątynia posiada charakterystyczną fasadę z portykiem. W trójnawowym wnętrzu znajduje się 20 kolumn toryckich podtrzymujących sklepienie kolebkowe. Sklepienie pokrywają freski z wizerunkami świętych. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej nawiedzającej świętą Elżbietę, dzieło Sylwestra Mirysa, nadwornego malarza Branickich. Kościół od 1996 roku posiada godność bazyliki mniejszej. W murze okalającym świątynię umieszczono miejsce poświęcone pamięci proboszczów tej najstarszej parafii w Bielsku. Idziemy teraz w stronę rynku. Zachowały się na nim jeszcze takie piękne drewniane domy. Po środku rynku wznosi się ratusz. Jest to zabytkowy budynek zbudowany w latach 1776-1780. Zaprojektował go w stylu późnobarokowym nadworny architekt Branickich Jan Sękowski. Wzniesiono go na rzucie prostokąta ze ściętymi narożnikami. Był trzykrotnie przebudowywany w pierwszej połowie XIX wieku, przed rokiem 1920 i w 1942. Czterospadowy dach ze ściętymi narożami wieńczy wieża zagarowa, nakryta obeliskowym blaszanym hełmem. W tej pierzei znajduje się wspomniany już dom ze sklepem Znachor. Dziś sprzedawane jest tu obuwie. Film kręcono w 1982 roku, gdy na bielskim rynku był jeszcze bruk. Dobroć, miłość, uczciwość i praca to najwyższe nieprzemijające wartości, głosi napis nad sklepem. Mural na ścianie bloku przy ulicy Mickiewicza upamiętnia wkroczenie do Bielska 16 lutego 1919 roku szwadronu rotmistrza Ludwika Wielowiejskiego. Autorem muralu jest Piotr Topczyłko. Przy tej samej ulicy na skwerze Izabeli Branickiej znajduje się pomnik niepodległości. Wzniesiono go w 1999 roku. W murze pomnika złożono ziemię z cmentarzy w Katyniu, Miednoje i Charkowie oraz ziemię z cmentarza Orląt Lwowskich w Lwowie. Bielsk Podlaski ma wiele miejsc, które mogą zainteresować turystów. My kierujemy się do jednego z nich, czyli cerkwi prawosławnej Michała Archanioła Michajłowskiej. Ta piękna niebieska cerkiew została wzniesiona przed rokiem 1789 jako cerkiew unicka. Z tego okresu pochodzi nawa zbudowana na planie ośmiobloku. W 1919 roku dobudowano kruchtę z dzwonnicą na planie kwadratu.
Dzwonnicę wieńczy ostrosłupowy hełm. Nad ośmiobocznym dachem nawy znajduje się wieżyczka nakryta baniastym hełmem. W 1989 roku wyświęcono rozbudowaną część ołtarzową z 3 kopułami. Na tyłach cerkwi znajduje się baptysterium zaprojektowane przez Jerzego Nowosielskiego. Na sąsiedniej działce znajduje się dom parafialny wraz z domową kaplicą baptysterium świętego Jana Chrzciciela. Nad kaplicą wznosi się kopuła. Opuszczamy już Bielsk Podlaski i udajemy się do najważniejszego dla prawosławnych miejsca kultu Bogu Rodzicy, czyli Świętą Górę Grabarkę. Po lewej stronie znajdują się 3 cmentarze: katolicki, prawosławny i wojenny. Są tu pochowane osoby pomordowane w czasie okupacji niemieckiej, rosyjskiej, a także ofiary mordów oddziału Burego Reisa. Na obrzeżach miasta mijamy zakład mleczarski Laktopol w stanie upadłości oraz Kościół Miłosierdzia Bożego z ciekawą wieżą, konsekrowany w 2001 roku. Do Siemiatycz, w pobliżu których znajduje się Święta Góra Grabarka, pozostało 45 km.